Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie zagrożenia dla Ziemi i życia na niej czyhają na nas w kosmosie? Życie na Ziemi istnieje już od miliardów lat i przebyło naprawdę długą drogę od prymitywnych organizmów do wielokomórkowych tworów, jakimi jesteśmy. Tworów, które mogą zastanawiać się nad zagrożeniami, które mogą zakończyć ich egzystencję. Nic nie trwa wiecznie. I podobnie jak ten kompleks, w którym się znajdujemy, kiedyś prężnie działający, dziś popada w ruinę, tak i nasze panowanie na Ziemi kiedyś zakończy się. Sprawdźmy, jakie są możliwe scenariusze. Nie jesteśmy pierwszym dominującym gatunkiem na tym kawałku skały zawieszonym w przestrzeni kosmicznej. Z badań paleontologicznych wynika, że kiedyś Ziemią rządziły olbrzymie gady. Jednak dzisiaj już ich nie ma. Ustąpiły miejsca z ssaką, a dzisiaj podziwiać możemy co najwyżej ich mniejsze siostry i braci. Podejrzewamy, że za ich wyginięcie odpowiedzialne było uderzenie asteroidy, której impact był tak wielki, że zmienił klimat planety. Zasnuł atmosferę pyłem na tak długo, że przerywać zaczęły się łańcuchy pokarmowe. Ziemia jest niestety wystawiona na kosmiczny ostrzał i właściwie poza grawitacją Jowisza, który działa trochę jak kosmiczny odkurzacz, nie ma naturalnej ochrony przed asteroidami czy kometami. Teoretyzuje się, że duży impact asteroidy ma miejsce na Ziemi co kilkadziesiąt milionów lat. No i niestety kolejny wypadałby właśnie w okolicach okresu, w którym żyjemy. Natomiast może to być 20 lat, a może i milion. Inna sprawa, że ogrom zniszczeń wywołanych impaktem zależy od wielu czynników. Prędkość obiektu, jego budowa i skład, kąt pod jakim uderzy w Ziemię i miejsce, w którym uderzy. Trafić więc idealnie w punkt tak, żeby zniszczyć życie na Ziemi też obarczone jest małym prawdopodobieństwem. Natomiast nie jest nierealne. NASA prowadzi program NEO, czyli Near Earth Objects, który wyszukuje i śledzi orbity bliskich Ziemi planetoid. Póki co żadna z nich nam nie zagraża, ale niestety nie jesteśmy obecnie w stanie skanować całości naszego otoczenia. Media straszyły również uderzeniem asteroidy Apophis. Zrobiłem o tym odcinek jakiś czas temu, więc zapraszam. Mówiąc o uderzeniu asteroidy, pytanie nie powinno brzmieć czy, ale po prostu kiedy. Za dużo tego kosmicznego gruzu lata w przestrzeni kosmicznej i prędzej czy później coś po prostu uderzy w Ziemię. Jedyne co możemy zrobić, to opracować systemy, które wcześniej ostrzegą nas i pozwolą wykryć taką asteroidę oraz zmienić jej kurs. Widzisz mnie dzięki temu, że Słońce emituje fotony, które następnie trafiają na Ziemię, odbijają się ode mnie i całego otoczenia i trafiają do Twojego oka. Jednak mimo nawet całej swojej potęgi, nasza gwiazda kiedyś niestety umrze. Słońce będzie powoli stawało się coraz bardziej gorące. Za około miliard lat rozpocznie się proces, który sprawi, że oceany na Ziemi po czasie zagotują się i ulotnią do atmosfery. Na Ziemi pozostanie wtedy tylko najbardziej odporne życie, różnego rodzaju ekstremofile w postaci np. bakterii. Za około 4-5 miliardów lat na Słońcu skończy się paliwo w postaci wodoru i wtedy rozpocznie się prawdziwa śmierć naszej gwiazdy. Zacznie puchnąć, docierając również do orbity Ziemi. Mimo tego, że będzie traciło masę, a więc i Ziemia będzie się od niego oddalać, to jednak najnowsze obliczenia sugerują, że ostatecznie zostanie pochłonięta przez powierzchnię naszej gwiazdy. Kiedy zewnętrzne warstwy zostaną odrzucone po naszym Słońcu i naszym istnieniu, pozostanie tylko pomnik w postaci białego karła, który będzie tak trwał jeszcze dużo dłużej niż istnieje nasz wszechświat. Gwiazda jest w pewnym sensie bardziej procesem niż obiektem i kiedyś ten proces zakończy się, a wraz z nim zakończy się życie na Ziemi, która stanie się ciemnym, zimnym i pustym miejscem. Póki co nawet w teorii nie istnieje żadna procedura, która mogłaby przedłużyć życie naszej gwiazdy. No, na przykład takie wstrzyknięcie jej dużej ilości helu i wodoru. No ale cóż, pozostało jej jeszcze kilka miliardów lat, także być może wymyślimy coś do tego czasu. W kosmosie istnieją również buntownicy, którzy nie orbitują normalnie wokół swoich gwiazd, tak jak na przykład w Układzie Słonecznym, natomiast powstali gdzieś z dala od nich albo w jakiś sposób zostali z takich układów wyrzuceni. Mowa tu o samotnych planetach, które przemierzając przestrzeń kosmiczną mogą trafić na przykład na nasz Układ Słoneczny, a przy odpowiedniej dozie niekorzystnych konfiguracji nawet na naszą planetę. Samotne planety to planety, które albo utworzyły się z materii poza jakimkolwiek układem gwiezdnym, albo planety wyrzucone z macierzystego układu np. przy okazji wybuchu supernowej lub w jakiś inny sposób wytrącone z orbity i wysłane w przestrzeń międzygwiezdną.
Na takiej planecie panuje na co dzień ekstremalnie niska temperatura oraz kompletna ciemność, z racji na to, że nie oświetla jej żadna gwiazda. Gdybyśmy lecieli pojazdem kosmicznym i na swoim kursie mieli taką planetę, to nie zauważylibyśmy jej, dopóki nasz pojazd nie oświetliłby jej swoimi reflektorami. Oczywiście wcześniej wykryłyby ją nasze radary i inne czujniki, ale poza tym pozostaje ona w kompletnych ciemnościach. Dlatego też raczej mało prawdopodobne jest, aby mogło tam istnieć jakiekolwiek życie. Natomiast skutecznie mogłaby życie zniszczyć, gdyby uderzyła w naszą planetę. Czegoś takiego Ziemia nie przetrwałaby w postaci, jaką znamy dzisiaj. Zresztą coś takiego miało przytrafić się w początkach jej istnienia, kiedy to hipotetyczna planeta Theia miała uderzyć w nią i na zawsze zmienić jej oblicze. W trakcie tego impaktu wyrwana została duża ilość materii, z której powstać miał nasz Księżyc. Dlatego też zderzenie z samotną planetą oznaczałoby dla nas definitywny koniec. Ziemia swoją karierę zaczynała jako rozżarzona kula, która stopniowo schładzała się tak, że na powierzchni powstała stała skorupa. Jednak wewnątrz jest wciąż bardzo gorąca. Wewnątrz naszej planety znajduje się gorące jądro złożone najprawdopodobniej z dwóch elementów. Pierwszym jest wewnętrzne jądro złożone głównie z niklu i żelaza i pozostające w stanie stałym. Dookoła niego znajduje się poruszające się jądro płynne. Jego temperatura to około 5500 do 6500 stopni Celsjusza. Jest to bardzo ważne nie tylko z racji na to, że w pewnym minimalnym stopniu jądro rozgrzewa planetę od środka, ale też z racji na to, że jego zewnętrzna część obiega wewnętrzną i wytwarza pole magnetyczne, które chroni naszą delikatną atmosferę przed wpływem wiatru słonecznego. Ruch jądra planety powoduje powstawanie tzw. zjawiska dynama magnetohydrodynamicznego, które generować ma ziemską magnetosferę. Działa ona jak tarcza z pola siłowego, która odbija większość naładowanych cząstek pochodzących ze Słońca. Magnetosfera jest lekko spłaszczona od strony Słońca, natomiast po przeciwnej stronie planety rozciąga się warkoczem z racji właśnie na oddziaływanie z wiatrem słonecznym. Gdyby nie ona, atmosfera naszej planety zostałaby zniszczona, podobnie jak atmosfera Marsa. Za 3-4 miliardy lat jądro wystygnie, a do tego czasu magnetosfera będzie słabła, osiągając poziom, w który w pewnym momencie będzie niewystarczający do tego, żeby chronić nas przed promieniowaniem kosmicznym, a naszą atmosferę przed wpływem wiatru słonecznego. Jeśli nie opracujemy jakiejś technologii, która byłaby w stanie ponownie rozgrzać wnętrze naszej planety, to w pewnym momencie będziemy musieli się po prostu z nią pożegnać. Kiedy dwie gwiazdy zderzają się, albo kiedy bardzo masywna gwiazda kończy swój żywot w eksplozji zwanej supernową, może dojść do tzw. rozbłysku gamma. To strumień rozpędzonych i bardzo naładowanych cząsteczek, które mają olbrzymią energię i są w stanie zniszczyć życie, które nieopatrznie stanie takiemu strumieniowi na drodze. Jeśli by w Ziemię uderzył taki rozbłysk gamma, to moglibyśmy się pożegnać z większością gatunków żyjących obecnie na naszej planecie, w tym z człowiekiem. W niewielkiej odległości od Ziemi znajduje się układ gwiezdny WR-104, którego oś obrotu najprawdopodobniej skierowana jest właśnie w stronę błękitnej planety. Jeśli w tym układzie dojdzie do wybuchu i rozbłysku gamma, to docierając do Ziemi może on zniszczyć warstwę ozonową i zabrać ze sobą wiele gatunków. Chociaż taki rozbłysk nie zniszczyłby całego życia, to istniejące w oceanach przeżyłoby z racji na to, że woda zapewniłaby dostateczną ochronę przed zabójczym promieniowaniem. Jednak cały cykl ewolucyjny cofnąłby się do momentu sprzed wyjścia życia na lądy. Jakkolwiek poprzednie zagrożenia mogą dawać jeszcze nadzieję na to, że opracujemy technologie, które ustrzegą nas przed nimi, to jednak to wydaje się być ostateczne. No bo parafrazując jedno z buddyjskich pytań, gdzie ukryjesz się, kiedy cały wszechświat zacznie płonąć? Z tego co wiemy, wszechświat miał swój początek i najprawdopodobniej będzie miał również swój koniec. Jest kilka teorii opisujących możliwe końce wszechświata. Jedną z nich jest tak zwana teoria wielkiego rozdarcia. Jest to teoria sformułowana przez Roberta Caldwella, która zakłada ostateczne rozproszenie wszystkiego we wszechświecie, łącznie z atomami. Siła, która sprawia, że wszechświat się rozszerza, będzie działała coraz mocniej i ostatecznie wszystko oddali się od siebie tak bardzo, że niemożliwe będzie nawet istnienie cząsteczek, jakie znamy. Ta teoria zakłada jednak istnienie dwóch elementów, które nie zostały jeszcze ostatecznie potwierdzone. Pierwszym jest to, że faktycznie istnieje ciemna energia, odpowiedzialna za rozszerzanie się wszechświata, czyli działająca niejako odwrotnie niż grawitacja. Drugim jest to, że nie będzie ona działała ze stałą siłą, ale będzie oddziaływać coraz mocniej, pokonując najpierw oddziaływania grawitacyjne między materią, a potem również siły wiążące w całość jądra atomów. Wydaje się więc, że nawet jeśli powstrzymamy jakoś poprzednie zagrożenia, to będzie niestety ostateczne i oznaczać będzie kres ludzkości. Po prostu ostatni zgasi światło, a wszechświat zacznie powoli chylić się ku upadkowi jak ten
niszczący tu budynek. Na koniec zostawiłem to najbardziej fantastyczne z zagrożeń. Dlaczego fantastyczne? Na te poprzednie mamy dowody, one mogą po prostu wystąpić. Natomiast tutaj wszystko pozostaje póki co w sferze domysłów i życzeń. A chodzi o inwazję obcych. Dokładnie tak samo jak siły natury naszej egzystencji może zagrozić inna rasa bardziej zaawansowanych, agresywnych obcych. No a biorąc pod uwagę to, że co chwila wysyłamy w przestrzeń kosmiczną dowody naszego istnienia, to jeśli taka rasa faktycznie przemierza wszechświat, to prędzej czy później na naszą planetę trafi. Jak mogłaby przebiegać taka inwazja, przedstawiało już wiele filmów i dzieł literackich. Generalnie mieliśmy do czynienia ze zderzeniem bardziej zaawansowanej technologicznie cywilizacji z tą mniej technicznie rozwiniętą na naszej planecie. Kiedy konkwistadorzy najechali Amerykę, dla zamieszkujących je ludów było to trochę właśnie jak inwazja bardziej zaawansowanych obcych. Tylko od różnicy w naszych technologiach zależałoby, ile potrwałaby taka inwazja prawdziwych kosmitów. Czy zdobyliby Ziemię szybko, czy też borykaliby się z ziemską partyzantką. Zresztą na ten temat będzie osobny odcinek, który już niedługo. Jednak nie martw się. Spokojnie zajmij się swoimi sprawami, miej plany na przyszłość, nie trzeba tu carpe diem. Te wszystkie wydarzenia są jeszcze bardzo odległe w czasie. No, może poza uderzeniem asteroidy, to może wydarzyć się w każdym momencie. Ale z drugiej strony nie ma się co przejmować, bo szansa na to jest mniej więcej taka sama jak odnalezienie jednego dnia złotego pociągu i trafienie szóstki w totka. Z drugiej strony ludzie czasem wygrywają w totka, a złote pociągi odnajdują się. W każdym razie do zobaczenia. Zobaczcie też inne filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Na kanale jest więcej ciekawych filmów na temat kosmosu oraz technologii, które już wkrótce będą naszą rzeczywistością.